Witam serdecznie. Dziś chciałbym zaprezentować moje miniaturowe mieczyki Katemako Xiphophorus milleri Katemako, czy też Lago Katemako. Niestety wypłoszyłem je niechcący. Stuknąłem pokrywą, jak zdejmowałem, i pochowały mi się. Cóż zrobić? Widzimy jedną samicę, natomiast jest ich tutaj dużo więcej. Dość trudno o te ryby. Jak widzicie, mam tutaj narybek już od nich. Jest tego narybku dość sporo. Całe towarzystwo się schowało, może za chwilę wypłyną. Powoli zaczynają wypływać, bo dałem im trochę spiruliny w płatkach. Chociaż może młode zobaczymy w takim razie. Zbliżmy na samicę. Samczyk bardzo podobny, w zasadzie identycznie ubarwiony. O, tu jest samczyk, nieco mniejszy od samicy. O, wracają. Nieco mniejszy od samicy, ale prawie że identyczny. Troszkę cofnę, żeby lepsza ostrość była. Jak się przestałem teraz ruszać, obserwują mnie, ale powoli wypływają. Naprawdę bardzo fajna forma tych małych mieczyków, jedne z najmniejszych, jeżeli o to chodzi. Dość łatwe, wydaje mi się, w hodowli. Jeżeli chodzi o akwarium, to jest to mała kosteczka, 40 na 30 na 30. Jeżeli chodzi o budowę, to typowy, jeżeli chodzi o mnie, dla ryb żyworodnych. Podłoże żwirowe wzbogacone w ceramiz, to takie czerwono-ceglaste. W podłożu są oczywiście kulki nawozowe, z tyłu płyta piaskowca, filterek gąbkowy, i w zasadzie to wszystko. Jeżeli chodzi o rośliny, to Bucephalendra species, Guppy grass, czyli Nias guadalupensis. Ja go tak podwijam, dlatego on jest taki poplątany. Podwijam go, żeby mi tej Bucephalendry tak mocno nie cieniował. I to wszystko jeszcze dodatkowo przerośnięte jest mchem. I to wszystko, jeżeli chodzi o rośliny. Plus rzęsa u góry. Tu mam taką ciekawą rzęsę, ale mamy ich więcej w jednym akwarium. Pokażę ją kiedy indziej. Jest większa od zwykłej rzęsy i różni się jeszcze tym od niej, że od spodu liście są lekko fioletowe. Nie wiem, skąd ją mam, po prostu ją mam. Nagle odkryłem, że ją mam. To było jakieś pół roku temu. Nie mam pojęcia, skąd ją zawlokłem. Coś nie tak z tą małą rybą. Leśniawka. To już po niej będzie. Po filmie ją trzeba będzie odłowić, jak się uda oczywiście. A zawsze się może przytrafić. Ale jak widać, na rybku takiego świeżego jest trochę. Zaczynałem od małej grupy ryb, 3 samic i 2 samców. Obecnie będzie ich tutaj ze 30. Szkoda, że nie chcą wypłynąć, nastraszyłem je. Trochę lipa. Oczywiście są tu krewetki, bo jak żeby inaczej. To moje kundle Neocaridinia. Dość prosty zbiornik, jak też tam wszystkie moje tej w piwnicy. Nie ma sensu kupować jakichś
rzadkich, trudnych roślin do tych akwariów, które tutaj posiadam. No ponieważ oszczędzam na oświetleniu i jest ono na minimum. Niestety w takich warunkach te takie kolorowe rośliny typu na przykład rotale albo ammania, różnego rodzaju kolorowe hygrofile, no one nie chcą mi tutaj za bardzo rosnąć. Kiedyś w przyszłości zrobię sobie taki typowo roślinny baniak, ale bez przesady z high-techem, bo nie zamierzam lać to na chemii do wody, to za drogie i efekt jest nienaturalny, trochę to dla mnie bez sensu. Jak ktoś ma pieniądze na to, czas i chęci, to są całe programy, jak te rośliny nawozić. Natomiast no, przy mojej ilości akwariów nie mam na to czasu, żeby badać regularnie wodę. A zainstalowanie komputera, który będzie sam dozował, no to jest koszt ponad moje siły. Zresztą rośliny w moich akwariach są dodatkiem estetycznym, no i funkcjonalnym oczywiście, no bo oczyszczają wodę. Jeżeli chodzi o natlenianie, to różnie na to można patrzeć. Więcej tlenu jest z glonów, które są w akwarium, niż roślin wyższych, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że w ciągu dnia owszem rośliny produkują tlen, ale w nocy go zużywają. Muszę zmieniać ręce, bo niestety dłuższą metę jak człowiek tak trzyma w górze, to niewygodnie. Szkoda, że dziady nie chcą wypłynąć, już całkiem się schowały. O, widzimy samicę. Miałem coś powiedzieć i teraz wleciało mi z głowy. Momento. No, przy okazji wypłynęły ryby. Znaczy, oczywiście nie wszystkie, no ale coś możemy zobaczyć. Samiec i dwie samice. O, kolejne przypływają. Więcej miałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że te ryby można trzymać tylko w akwarium gatunkowym. Są dość delikatne. No i na rybek raczej przy innych rybach żyworodnych małe szanse ma na rozwój. Tyle je widzieli. Jak widzicie, dość płochliwe są te ryby. Akwarium powinno być, tak jak tutaj na załączonym obrazku, mocno zarośnięte, naprawdę mocno, z wolną przestrzenią, gdzie podaje się karmę, no i ryby mogą trochę popływać. Natomiast z tego, co zaobserwowałem, te ryby nie są jakimiś wybitnymi pływakami, w tym sensie, że raczej unikają wysiłku, wolą miejsca, gdzie ta woda jest spokojniejsza. Dlatego nie próbowałem im tutaj robić nurtu. No, tak jak miałem, jest tu, jak widać, wtarek gąbkowy. Ma za zadanie mieszać tą wodę tylko, bo jeżeli chodzi o natlenianie, no to te bąbelki bynajmniej nie natleniają wody. Woda natlenia się przy powierzchni. Zwyczajna dyfuzja gazu do wody, gaz z powietrza się rozpuszcza, a dzięki temu, że jest ruch wody, no to ta natleniona woda z powierzchni może trafić na dół zbiornika i na tym to polega, a te bąbelki po prostu no, w jakimś tam może stopniu na pewno się rozpuszczają, ale tu chodzi raczej o mieszanie się wody, no i gąbeczka jest po to, żeby wciągać resztki, bo jeżeli chodzi o bakterie nitryfikacyjne, no to jest ich więcej na tych wszystkich powierzchniach tutaj w akwarium niż w tej gąbce od filtra. O, jesteście. Niż w tej gąbce od filtra. Polecam Wam te mieczyki.
Zresztą jak wszystkie moje ryby, które posiadam. Wiele z nich szukałem przez lata. Obecnie chciałbym, to znowu ta ryba, którą muszę odłowić. Obecnie szukam innego gatunku miniaturowych mieczyków, Xiphophorus meyersi. Ale tamte to naprawdę ekstremalnie trudno znaleźć. Za niedługo będę miał kolejne Xiphophorus, ale to akurat będą wariatusy, nowa forma w Fischlumie. Zobaczymy, może jeszcze w przeglądzie zbiorników zdążę je pokazać, o ile zbuduję im akwarium, które będzie warto pokazać. Na razie muszą trafić na kwarantannę. No i oczywiście też będę je trzymał osobno, jako gatunkowy zbiornik. No nic, na dzisiaj to tyle. Muszę wziąć teraz, zająć się tą rybą, którą trzeba odłowić stąd. Raczej będzie trudno, no ale popróbuję. No cóż, nie za często można zobaczyć u mnie jakieś chore ryby, no ale zdarza się, jak w każdym akwarium. Licząc razy, no prawie że 40, czy tam ponad 40, no to siłą rzeczy zawsze coś się znajdzie. No ale jak widać, w ogólnej masie wszystkie ryby moje są zdrowe. Jest tam kurczę ten dziad. Nie wiem, dam go osobno. Mam preparat na pleśniawkę. Zaraz wam pokażę. Mam coś takiego z tetry. Rzadko tego używam, no bo nie zdarza się u mnie zbyt często pleśniawka. Pechowo skończyła mi się karta. Musiałem wykasować niepotrzebne rzeczy. Zbliżmy na niego. Łapie ostrość. Raczej nic z niego nie będzie, ale spróbować można, jak się go oczywiście uda odłowić. Zobaczymy. Zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!